Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Samurai JDM w kolejnym odcinku z serii o furach z kraju kwitnącej wiśni. Chwilę mnie nie było, trochę brak czasu, trochę obowiązki, trochę brak weny, ale spokojnie, stary już wrócił z mlekiem, albo nawet lepiej, wrócił z kolejnym odcinkiem, albo nawet jeszcze lepiej, bo wrócił z kolejną Hondą. Jesteśmy właśnie w Żninie, tak więc dzisiaj Honda w Żninie. Przyjacielu, zapraszam. Koniec lat 80., który zahaczył także o początek lat 90., mówiąc delikatnie, dla Hondy nie był najlepszym okresem. Wiele kultowych modeli, ważnych dla Hondy, jak na przykład Prelude, przesiadało sprzedażowo. Rynek się bardzo dynamicznie zmieniał, za czym Honda nie do końca nadążała. No a na dodatek do krainy wiecznego VTEC odszedł Soichiro Honda. Dokładnie stało się to w roku 91. W tamtym okresie również ci bardziej zamożni klienci, którzy przez lata swoją uwagę kierowali w stronę czy to coupé, czy to jakiś cabrio, swoją uwagę zaczęli kierować w stronę odchamionych terenówek, czyli w stronę SUV-ów, no i też trochę w Stanach Zjednoczonych, ale i w Japonii w stronę minivanów. Nim jednak Honda zabrała się za wprowadzanie jakichś własnych projektów, tworzenie tych własnych samochodów, zdecydowała się na wprowadzenie na rynek takiego modelu jak na przykład Honda Crossroad, która była tak naprawdę Land Roverem Discovery, tylko ze zmienionymi znaczkami, czy Isuzu Bighorna, którego Honda nazwała Hondą Horizon. Jednak szybko zorientowali się, że brak minivana, brak pojazdu rekreacyjnego, jak to często takie minivany były nazywane, był dla marki druzgocący. Honda, chcąc jak najszybciej nadrobić zaległości, stworzyła całą nową serię, całą nową grupę pojazdów. Jak tylko oni jednak mogli, unikali nazw takich jak właśnie minivan czy samochód rekreacyjny, ponieważ te nazwy, te pomysły były świeże jakieś kilka lat temu. Zamiast tego nazwali oni tą nową grupę pojazdów Creative Mover, czyli kreatywny poruszacz, przemieszczacz. I w skład tej grupy wchodziły samochody takie jak Honda CR-V, Honda Stepwagon, Honda SMX, Honda Lagrade, która zadebiutowała dopiero w 1999 roku i Honda Odyssey, czyli bohaterka dzisiejszego odcinka. Pierwsza generacja Hondy Odyssey została zaprezentowana w roku 1994. Płyta podłogowa wykorzystana była z Accorda i wiele rozwiązań technicznych było wziętych wprost z Civica. To oczywiście pozwoliło na cięcie kosztów i wprowadzanie rozwiązań, które wiadomo, że działają, nie były przekombinowane. Po co odkrywać koło na nowo? Samochód miał długość 4,7 metra i szerokość niespełna 1,80 m, co czyniło go bardziej kompaktowym niż tacy najwięksi konkurenci, czyli na przykład Chrysler Voyager czy Toyota Previa. Jednocześnie rozstaw osi to było 2,80 m, jeśli dobrze pamiętam. Był to rozstaw, który zapewniał już całkiem fajną przestrzeń w środku. I jednocześnie był to rozstaw, który był maksymalnie osiągalny na płycie podłogowej z Accorda. Wymiary, jak i oparcie tego typu pojazdu na płycie podłogowej z sedana miało jeszcze jedno bardzo, bardzo pozytywne i ważne echo, mianowicie prowadzenie. W przeciwieństwie do tych amerykańskich minivanów, które oparte były bardzo często na czymś, co w Europie nazwalibyśmy busami, oparcie Hondy Odyssey na płycie podłogowej z Accorda, jak i te wymiary powodowały, że ktoś, kto nigdy nie jeździł jakimś większym pojazdem, przesiadał się prosto z osobówki do takiego Odysseya, nie doznawał takiego szoku, ponieważ to prowadzenie było dużo bardziej zbliżone do zwykłej osobówki, co jeszcze później zresztą sprawdzimy. Jeśli zaś chodzi o samą nazwę, no bo właśnie w kontekście do tego konkretnego egzemplarza nazwa Honda Odyssey jest nie do końca poprawna, ponieważ Honda na rynek europejski Odysseykę nazwała Hondą Shuttle. Witamy w japońskim systemie nazewnictwa. Był bowiem jeszcze Civic Shuttle, który w Stanach nazywany był Civiciem wagonem lub wagon vanem. W 2011 roku natomiast został zaprezentowany model Fit Shuttle. Był tak nazwany w Chinach, Japonii, Amerykach, a w Afryce i Europie nazwany był Hondą Jazz, co jest o tyle ciekawe, że Honda Jazz to już był wcześniej istniejący model na tych rynkach. Ciekawostka na sam koniec tego wywodu, słowo shuttle według translatora oznacza czułenko, natomiast w kontekście transportu odnosi się do regularnych połączeń pomiędzy dwoma punktami.
Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, Odyssey pierwszej generacji bardziej miała przypominać podwyższone kombi niż klasycznego minivana, co było odpowiedzią na japońskie ograniczenia wymiarowe. Klasycznie jednak dla Japończyków, a szczególnie dla Hondy, nie spowodowało to większej straty przestrzeni, jeśli chodzi o środek. Za sam design odpowiadał Motoaki Minowa, który w kolejnych latach, w okolicach 2000 naszkicował sporo projektów dla Hondy, głównie jeśli chodzi o Civiki. Co domeną zarówno tego typu konstrukcji lat 90., jak i samej w sobie Hondy, mamy tu wyjątkowo duże szyby boczne oraz cienkie słupki, które zapewniają świetną widoczność i wrażenie przestronności. Jeśli chodzi o front, to jasne, że on jest podyktowany przede wszystkim praktycznością. Możemy powiedzieć, że jest on trochę podobny do Voyagera, natomiast narysowany jest, no jakoś powiedziałbym lepiej, jakoś kształtniej. No i pomimo, że jest to minivan, czyli segment w tamtym okresie na maksa dla Hondy świeży, to i tak ten grill, te przetłoczenia maski, te prostokątne reflektory gdzieś nas mogą naprowadzać na tego właśnie producenta. W sensie po prostu że to jest Honda. Jeśli zaś chodzi o linię boczną, no to co? Kartonik podyktowany i nastawiony przede wszystkim na użyteczność, praktyczność, no ale w tej swojej kartonikowotości całkiem zgrabny. No mogło to pójść znacznie gorzej. Na co od razu należy zwrócić uwagę, to sposób otwierania się drzwi tylnych. Mianowicie mamy tu klasyczne furtki, a nie tak jak to często w minivanach bywa, drzwi przesuwne. Natomiast do tego jeszcze wrócimy. Idąc dalej, może ten konkretny egzemplarz, szczególnie na poprzednim setupie, ale na tym również nie jest jakimś bardzo dobrym przykładem. Natomiast seryjnie w tych najzwyklejszych pakietach mieliśmy tutaj zazwyczaj 15 cali przy całkiem sporych nadkolach, które dzisiaj mogą się wydawać no nieco niedopasowane, ale to była trochę domena tamtego okresu dla tego typu pojazdów. No i tył. Tutaj już mamy pełne spojrzenie w stronę praktyczności, użyteczności, klasyczne pionowe lampy i prostokątny kształt tylnej klapy, który zwiększał przestrzeń bagażową, czy otwór załadunkowy, dopełniający nawet z wyglądu tą pełną, funkcjonalną stylistykę. Podsumowując, czy Odyssey, czy Shuttle to jest auto ładne? Nie wiem, ale na pewno nie jest brzydkie. No i biorąc pod uwagę fakt, że jest to auto przede wszystkim nastawione na praktyczność, to mogło pójść tutaj znacznie gorzej. Raczej temu typowi pojazdu ciężko coś zarzucić. No i to wszystko ma jakiś swój taki urok. Przechodząc do tego, co tą Hondzinkę napędza. W zależności od rynku i roku występowały tutaj silniki F22, B6 i B8, okolice 130-140 koni. I tak jak tutaj seryjnie po liftingu zastąpione F22 zostało silnikiem F23 A7 o 150 koni, lekko ponad 200 Nm. Natomiast tutaj w tym konkretnym egzemplarzu mieliśmy swapa na silnik F23A. Jest to silnik, który wychodził tylko i wyłącznie na Japonię. Jest to A bez żadnej dodatkowej cyfry. Silnik spięty jest z 4-stopniowym automatem i co swego rodzaju rarytasem mamy tutaj 4-buta. Zwykle bowiem był to dostępny napęd tylko na przód. Rzadko, bo rzadko, ale jednak się trafiały, szczególnie w Japonii, opcje z napędem na 4 koła. Nie był to jednak napęd stały, po prostu w razie uślizgu przedniej ośki dołączała się oś tylna. Sprzęgło wiskotyczne, stosunkowo proste w konstrukcji, co miało minimalizować i zapewne minimalizowało jakieś awarie czy koszty utrzymania. No i wracając do silników, tylko na rynek wewnętrzny, tylko w Japonii w wersji Prestige dostępny był silnik J30A VTEC, czyli 3.0 V6, 210-215 koni. On jednak dostępny był tylko w zestawieniu z napędem na przód. Tych wersji i drobnych zmian w ogóle było sporo i ciężko się w tym trochę połapać. Była wersja Exclusive, wspomniana wersja Prestige, wersja Spirit, Fine Spirit, Navi Spirit, Smart Spirit, no było tego po prostu sporo. Łączna sprzedaż Shuttle'a czy Odyseya wyniosła nieco ponad 430 000 egzemplarzy, co dla Hondy było wynikiem niezbyt satysfakcjonującym, a to przez to, że w Europie średnio przyjęty został brak diesla i manuala, przynajmniej nie trafiłem na informację, aby
dostępna była skrzynia ręczna, a w Stanach Zjednoczonych Odyssey okazał się być oczywiście zbyt mały i brak przesuwnych drzwi tylnych również demotywował do kupna Amerykanów. No i silniki, no oczywiście za małe. Za moment przeskoczymy do wnętrza, jednak najpierw parę słów o tym, co tu zostało dołożone, ponieważ no nie jest to standardowa Honda Shuttle. Mamy tu dołożone rzeczy stricte z katalogów JDM-owych, jak i po prostu jakieś aftermarketowe rzeczy, jak na przykład to lusterko, które w ogóle nie występowało w Hondzie Odyssey czy Shuttle, ten pręcik pull-pull do parkowania z wersji stricte JDM-owej, silnik przeswapowany z wersji japońskiej, pakiet dokładek, które były generalnie dostępne, natomiast no jest to już też pewien rarytas, swojego rodzaju rarytas. Tutaj z tyłu bardzo fajny element, tylko dostępny w wersji JDM-owej, natomiast to jest element pakietu, czyli lusterko do cofania pokazujące nam, co się dzieje za samochodem. I rzeczywiście działa, może nie jakoś wybitnie, ale przy jakimś bliskim dojeżdżaniu do jakiegoś murka czy czegoś takiego, rzeczywiście może okazać się pomocny. Mamy tu jeszcze troszkę rzeczy we wnętrzu, ale do tego przejdziemy za moment. Wnętrze Hondy Odyssey projektowane było przede wszystkim z myślą o funkcjonalności. Jeśli chodzi o trzeci rząd, był on składany, co pozwalało uzyskać zupełnie płaską podłogę bagażnika i zwiększyć przestrzeń ładunkową z niespełna 300 litrów do ponad 1100. Ten trzeci rząd, nawet jak na chłopa 1,90 m, jest całkiem użyteczny, całkiem wygodny. Nie siedzi się tu najgorzej, w przeciwieństwie do samochodów osobowych, które próbowały uzyskać trzeci rząd, jak na przykład Zafira. Tutaj mamy nawet jakiś podłokietnik, cup holder i całkiem niemało przestrzeni na nogi. Dałoby się tu jechać, dałoby się tu podróżować dla osób dorosłych. Drugi rząd siedzeń natomiast składał się z dwóch niezależnych kanap, które można było składać, podnosić, regulować, dostosowywać do pasażerów lub uzyskać jeszcze więcej przestrzeni bagażowej w ten oto sposób. W tym momencie uzyskaliśmy przestrzeń jak właściwie w jakimś szaranie po wywaleniu tylnego rzędu. Wracając na moment do drzwi tylnych, które są zwykłymi furtkami, a nie drzwiami przesuwnymi, był to mocny argument dla Amerykanów, żeby tego samochodu nie kupować, ponieważ mimo że wsiadanie przez te klasyczne furtki jest wygodniejsze, to w ciasnych parkingach amerykańskich sklepów i tego typu miejsc bardziej praktyczne są jednak te drzwi przesuwne. Jeśli zaś chodzi natomiast o pozycję za kierownicą, ta pozycja nie daje nam odczucia tego, że siedzimy w minivanie, że siedzimy w jakimś powiększanym samochodzie. Jedynym elementem, który nam tu się może rzucać w oczy, który nas to może naprowadzać na ten kierunek, jest to, że podszybie jest naprawdę długie. No i tutaj jest coś trochę za szeroko. Natomiast sama ta pozycja, no siedzimy dosyć nisko, blisko podłogi bym powiedział. No nie tak jak w jakichś kupejkach czy samochodach sportowych, ale powiedziałbym, że dosyć standardowo. Fotel sam w sobie jest miękki, fajny, wygodny. Mamy tutaj zintegrowany podłokietnik, sporo miejsca pomiędzy tymi dwoma fotelami. Tutaj to wyprofilowanie pod łokieć też jest bardzo fajne, na idealnej wysokości, żeby jechać, mieć tu oparty łokieć, a ręką trzymać, dłonią trzymać kierownicę, czego często w samochodach mi brakuje, że mam to albo za nisko, albo za wysoko, a tutaj nawet ten prawy podłokietnik jest na takiej wysokości i na tyle blisko kierownicy, która jest tak pochylona trochę w stronę zegarów górną częścią, że mogę sobie mieć swobodnie oparte ręce i trzymać kierownicę. Pozycja dosyć niestandardowa, ni to bus, ni to minivan właśnie, ni to osobówka, natomiast zdecydowanie bliżej do osobówki niż do pojazdu w stylu Renault Trafic. Fotele są podnoszone i opuszczane elektrycznie. Tutaj regulacja kąta oparcia.
no i tam wajcha od przesuwania przód-tył. Z tej perspektywy trochę lepiej widać to pochylenie kierownicy w stronę zegarów i cała ta deska w tym miejscu jest tak właśnie nachylona w kierunku podszybia. Jest to zabieg typowo hondziarski, hondowy, który tym bardziej otwiera nam tą przestrzeń i to wrażenie przestronności jest tym większe. Przechodząc do obsługi i tego, co tutaj mamy. Kierownica typowo hondowska, nie za gruba, nie za cienka. To wyprofilowanie jedynie ją troszeczkę odróżnia od innych kierownic. Światła, wycieraczki. Tutaj mamy otwieranie szyber dachu, włączanie, wyłączanie tempomatu, regulacja świateł. Tutaj mamy zamontowany jakiś japoński feature, który sam właściciel nie do końca wie, czy działa, czy nie działa i o co z nim chodzi. Przypomina chyba o wymianach oleju. Po lewej stronie standardowy hondowski panel, nie będę go omawiał, wiadomo co i jak. No i środek również standardowy, dosyć hondowski panel od klimatyzacji, od nawiewów. Zegarek cyfrowy, awaryjne, przeciwmgielne. Warto zauważyć, że w tym miejscu podłoga jest minimalnie tylko uniesiona. Tu też jest sporo miejsca. No i oczywiście jak to w minivanie. Schowki, cup holdery, schowki ponownie i schowki ponownie i schowki, i schowki, i schowki, i schowki, i schowki. Mamy tego tutaj naprawdę mnóstwo. Wracając na chwilę do tego, co tutaj mamy przy kierownicy, to na uwagę zasługuje również ta gałka zmiany biegów, to znaczy trybów skrzyni automatycznej. Przy kierownicy jest ona wielka, taka dosyć masywna i bardzo rzucająca się w oczy. Jeśli chodzi natomiast o zegary, są one również z jakiejś stricte japońskiej wersji, co potwierdza nam licznik wyskalowany do 180 km na godzinę. Aha, jeszcze ważna informacja. Cały ten środek, te fotele, ta tapicerka i tak dalej również jest z wersji japońskiej, co potwierdza nam ten lock na drzwiach pasażera, a nie na drzwiach kierowcy. To wnętrze również jest tylko na wypusty japońskie. Co warto zauważyć w kontekście lat produkcji tego pojazdu, że tutaj mamy nawiew na tylne rzędy, a tutaj mamy feature stricte JDM-owy japoński, czyli oczyszczacz powietrza i kolejnym takim JDM-owym akcentem wnętrza jest dołożona lampa z tyłu, która jest jarzeniówką. Podobno z nimi jest dosyć mocny problem, jeśli się przepalą. Ale dobrze, moi drodzy, najważniejsze, jak to w ogóle jeździ. Obsługa tej dźwigni jest naprawdę śmieszna, bo jest po prostu wielka. Wydaje się trochę taka toporna. A dobrze, jedziemy. Wycieraczki. Generalnie auto jest trochę na twardszym zawiasie niż seryjne i to bardzo czuć. Koła też tu mamy 17 na dosyć małym profilu, więc jest twarde. Fajnie słychać wydech. Ten wydech to jest oryginalny JDM-owy wydech. Nie jest z pakietu JDM-owego po prostu. Automat czterobiegowy troszeczkę przeciąga te biegi, troszeczkę tak poszarpuje. Na pewno ten samochód byłby szybszy, gdyby była tu skrzynia manualna. Aczkolwiek ten samochód raczej nie ma być szybki. Raczej ma być wygodny i mało angażujący podczas jazdy, przynajmniej seryjnie. Ta pozycja za kierownicą naprawdę jest dosyć niestandardowa. Tak jak mówiłem, ni to osobówka, ni to bus, ni to van. Te długie podszybie daje taki śmieszny efekt, że mamy bardzo daleko do maski, mimo że tak w sumie tak nie jest. Ta maska dość szybko opada.
Auto jest całkiem dynamiczne przy takiej naprawdę delikatnej jeździe. Delikatnie tylko duszę gaz i ono naprawdę fajnie się napędza. Też jest bardzo responsywne, jeśli chodzi o trzymanie się drogi i to, jak ono się zachowuje. Rzeczywiście bardziej tu czuć osobówkę niż jakiegoś busa. Mamy delikatne opóźnienie, delikatnie to auto płynie, no bo też jest po prostu duże i swoje musi ważyć. Aczkolwiek wypada to całkiem normalnie jak na samochód osobowy, po prostu ciut większy samochód osobowy. Z dolnych partii obrotowych on też całkiem jedzie, no tak mamy 1700-1800 obrotów, a ta prędkość nam fajnie wzrasta. Do wyboru, jeśli chodzi o jazdę, mamy kilka trybów tego działania, tej skrzyni automatycznej. Bieg tylko pierwszy i drugi, trzeci, czwarty, czyli taki, jaki mamy teraz, ten standardowy do jazdy. Zamkniemy sobie szyby i wskoczymy na S-kę, żeby zobaczyć, jak on się zachowuje, jak ona się zachowuje przy ciut większych prędkościach, jeśli chodzi o doznania słuchowe. Teraz jest raczej cicho, słychać przede wszystkim wydech, ale nie jest on przesadzony. No, jest to jednak coś, co wypuścił producent, co prawda w pakiecie, no ale wiadomo, że w takich pakietach nigdy raczej przesady nie będzie. Trochę mu przycisnę. Skrzynia dosyć szybko reaguje na redukcję. Prędkość przelotowa 120 km na godzinę. Automat czterobiegowy. Mamy 2200-2300 obrotów. Trochę słychać szum powietrza, ale no nie trzeba tu krzyczeć. Jest, powiedziałbym, cicho. Przy tych obrotach nawet wydech nie daje się jakoś bardzo głośno we znaki, bardzo mocno we znaki. Ale by tym można było płynąć, po prostu płynąć w jakąś daleką trasę. Do Chorwacji, do Hiszpanii. Na strzała. Fotel przy takiej już jeździe, jak już jesteśmy na tej trasie, jest teraz tym bardziej to czuję naprawdę wygodny, mięciutki. Możemy się tu w pełni zrelaksować. Te łokcie, tak jak wspominałem, są oparte. Kierownicę można trzymać tak od niechcenia. Widoczność w lusterkach bardzo fajna, one są spore. O matko. Zobaczymy, jak on przyspiesza z tych wyższych prędkości. Mamy 100, zredukował chyba na 3. Czwarty bieg 150 na godzinę. Oczywiście wjechaliśmy na stronę niemiecką. 3000 obrotów. Też raczej spokojnie, raczej cicho. Nic tu się niepokojącego nie dzieje. Auto jest zwarte, troszeczkę się przechyla przy tych wyższych prędkościach. Natomiast jedzie zupełnie współcześnie. W zakrętach jedzie się tym również całkiem pewnie i tej masy jakoś mocno nie czuć. Tego gabarytu, tej masy. No bo jednak do Civica to trochę taka Odysseyka, taka Shuttle odstaje. Sprawdzimy sobie również manewrowość i zwrotność. Nawrotka. Przepinamy na wsteczny. Nie, no bardzo fajnie się łamie, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o manewry parkingowe, też to
wypada. Ponownie to, co Honda zrobiła, jeśli chodzi o przestrzeń w środku, do tego, jak to w trakcie jazdy, czy po prostu jeśli chodzi o wymiar wypada, to jest no niesamowite, po prostu coś niesamowitego. Trochę szybciej w zakręcie. Trzyma się. Ta masa się przechyla, ale nie daje poza tym żadnych negatywnych objawów. Po prostu jedzie tam, gdzie ma jechać. Prędkość przelotową osiągamy naprawdę w moment. Gdyby nie to, że w lusterku wstecznym widzę te 3 rzędy, czy tutaj widzę, że samochód jest raczej dłuższy, czy to, że jest tak podniesiony, jeśli chodzi o tylną szybę, pomyślałbym, że jadę jakąś zupełnie standardową osobówką. Sprawdźmy sobie jeszcze przyspieszenie 0-100. Warunki może nie są idealne, ale mam nadzieję, że ten czterobót nas w tym wesprze. Także no brzmi jak Honda, po prostu brzmi jak Honda. Automat trochę za szybko zmienia biegi. Mam totalnego kickdowna. Pierwszy bieg przepiął przy 4000, drugi zresztą też. Wyszło trochę więcej niż 0-100. Czuć, że automat trochę to auto zamula. No z drugiej strony, jeśli chodzi o przeznaczenie, no to ma być auto na trasę, a ten automat wspiera tą relaksację w trakcie podróży. Spróbujmy sobie jeszcze raz 0-100. 3, 2, 1. Bardzo pilnuję trakcji, bardzo. No i zmienia biegi przy 4000. Bez sensu. To jest Honda, a nie diesel. Podsumowując całą jazdę, powiedziałbym, że jedzie się tym po prostu jak klasycznym, fajnym samochodem osobowym z silnikiem Hondy. Trochę brakuje tego, że przy tych 4000 te biegi są zmieniane. Trochę zabiera to Hondzie co hondziarskie. Natomiast mimo wszystko ten cały sznyt, to wyważenie, ten silnik, który lubi te obroty, czuć. Doznanie może niewybitne, ale na pewno przyjemne. Powiedziałbym, że jeśli jesteś hondziarzem z krwi i kości, który zdecydował się mieć dużą rodzinę, albo firmę budowlaną, albo po prostu co chwilę przewozisz mnóstwo jakichś rzeczy, czy po prostu jeździsz w długie, dalekie trasy i Accord okazuje się być trochę pojazdem za małym, taka Odysseyka fajnie te zapędy hondziarskie uzupełni, a jednocześnie da to, czego może w takim Civicu, Accordzie czy nawet w aerodekach brakować, czyli przestrzeń, po prostu przestrzeń, komfort, bardzo fajny balans. Przechodząc do krótkiego podsumowania w samurajskich kategoriach. Aspekt pierwszy, czyli koszty. Jeśli chodzi o cenę zakupu, to taką bazową wersję dostaniecie już w przedziale od 5 do 15 tysięcy i kluczowym faktorem, jeśli chodzi o ten koszt, to będzie oczywiście stan blacharski. Jeśli chodzi o jakieś wersje specjalne, czy jakieś niestandardowe wyposażenia, czy po prostu pomodyfikowane egzemplarze, takie jak mogliście widzieć na filmie, koszty mogą sięgać już nawet 20-30 tysięcy złotych. No i trzeba pamiętać, że jeśli chodzi o dostępność, no to tych Odysseyek nie ma dużo. To znaczy ogłoszenia się pojawiają, ale nie ma ich za wiele. Jeśli chodzi o części, serwis, tego typu sprawy, no to przez to, że mechanicznie Odysseyka bardzo mocno bazuje na Accordzie, to współdzieli z nim wiele części, które są dostępne i to w nie najgorszych cenach. Nie inaczej, jeśli chodzi o silniki. Największym problemem, jeśli chodzi o części, są części blacharskie, ponieważ po prostu tych modeli nie ma dużo. Tutaj już nie przebieramy w setkach ofert, tylko bardziej polujemy na to, czego właśnie potrzebujemy. Całościowo, jak na to, co auto oferuje, w jakich pieniądzach, dałbym tu taką 6, może nawet 7, jednak przy 6 zostanę przez spalanie, do którego wrócimy troszkę później. Krótko o tym, czy to auto dobre dla młodego kierowcy. Odpowiedź brzmi tak, pod warunkiem, że tego typu pojazdu potrzebujesz.
No sam mając prawko jakieś 2-3 miesiące wsiadłem w max długie i max wysokie Iveco Daily Container i po prostu śmigałem w nim w robocie. Natomiast no nie każdy dobrze odnajdzie się w większym pojeździe. No a tutaj pomimo, że ten pojazd oparty jest na akordzie, to ten swój gabaryt waży ponad 1,5 tony. Tak więc jeśli potrzebujesz minivana, spoko. Natomiast jeśli nie, zdecyduj się na Swifta, Civica, no a dodatkowo w takim Odysseyu wszelkie pierwsze stłuczki czy drobne przycierki parkingowe będą bolały tym bardziej. Ode mnie 5. Czy to dobre auto na daily? Ponownie tak, o ile potrzebujesz wozić więcej osób niż tylko siebie lub co chwilę targasz jakieś graty. No a przy tym wszystkim zaparkujesz w standardowej wielkości miejscu postojowym, wjedziesz do hali garażowej, no po prostu ten gabaryt, ta wielkość, ta pojemność tego auta we wnętrzu nie będzie się dawać we znaki w życiu codziennym, w codziennym użytkowaniu. Jeśli chodzi o awaryjność, no jest to Honda, więc z założenia raczej się nie psuje. Podobno w niektórych rocznikach był problem z automatyczną skrzynią biegów, natomiast podejrzewam, że odsetek awaryjności z nigdy wzrósł na prawie nigdy. No i oczywiście blacharka. Wszystko wypada naprawdę przyzwoicie. Jest jednak jedno ale, mianowicie spalanie. Napędzanie ponad 1,5 tonowego, kwadratowego, prostokątnego klocka ze skrzynią automatyczną, hondowskim, wysokoobrotowym silnikiem 2.3 gdzieś musiało się odbić i odbiło się właśnie na spalaniu. Tak jak w trasie przy nawet 130-140 spalanie jest względnie akceptowalne, bo w okolicach 10-11 litrów, tak spalanie w mieście potrafi dobijać do nawet 20 litrów, co jest wynikiem wręcz kosmicznym. Jest to F-seria, czyli wtrysk pośredni, tak więc względnie silnik nadaje się do gazu, o ile jakikolwiek japoński silnik nadaje się do gazu, dlatego też sporo egzemplarzy, które pojawiają się gdzieś na portalach, możecie znaleźć właśnie z taką instalacją. Natomiast czysta benzyna może naprawdę mocno dawać po kieszeni. Mimo wszystko przez mnogość zastosowań, komfort podróży czy wygodę wszystkich 3 rzędów ode mnie 8. Kategoria fan z jazdy. Wcześniej powiedziałem coś na zasadzie, a teraz najważniejsze. Jak to auto jeździ? Najważniejsze. Jak to w ogóle jeździ? Im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że wcale nie. W tym typie pojazdu, w tym samochodzie, to jak to auto jeździ, jakie daje wrażenia kierowcy, wcale nie jest najistotniejsze, albo inaczej, nie jest aż tak bardzo na świeczniku, jak na przykład w przypadku samochodów sportowych. Tu się liczy bardziej komfort podróży, mnogość zastosowań, czy po prostu fajny klimat, niestandardowość, którą auto daje, a nie fan z jazdy, bo szczerze mówiąc, w moim odczuciu te wrażenia były tak mało emocjonujące, że aż trochę przykro o tym mówić. Prowadzenie jest normalne, przyspieszenie, co akurat w kontekście gabarytu jest na plus, ale no w sumie jest normalne. Kierownica, gaz, hamulec, cała obsługa jest po japońsku całkiem sztywno, ale tak bez przesady. No po prostu jest na maksa, poprawnie, no i normalnie. Tutaj no, nic nie drażni, nic nie przeszkadza, wszystko jest ok, ale chyba jest to pojazd, który cieszy bardziej w każdym innym miejscu niż na pozycji kierowcy. Trochę tą sytuację ratuje fajniejszy wydech, twardsze zawieszenie, natomiast w stoku to już musi być na maksa poprawne doznanie, chciałoby się aż powiedzieć nijakie. Tak więc ode mnie tutaj spotkajmy się w połowie 5. No i klimat, vibe auta. Tutaj Odysseyka wypada już znacznie korzystniej. No bo myśląc o samochodzie japońskim, pewnie przychodzi nam do głowy GTR, NSX, Supra, Civic. Natomiast pamiętajmy, że Japonia minivanami stoi. Nazwałbym to trochę klimatem alternatywnym, no bo w przeciwieństwie do takiej Polski, minivan w Japonii jest zupełnie standardowym elementem krajobrazu. Są nawet modele takie jak na przykład Toyota Esquire, które celowane są dla klientów premium, dla klientów VIP. Tak więc zdecydowanie minivan dostarcza klimatu japońskiego. Dodatkowo, co pokazuje ten konkretny egzemplarz, Odysseyka ma potencjał, aby tego klimatu dostarczać jeszcze więcej. Tak więc ode mnie tutaj 9. W stoku pewnie by było trochę mniej. W komentarzu pod tym filmem dajcie znać, co sądzicie o Odysseyce, Shuttle'u oraz w ogóle jak się zapatrujecie na ten no, dość specyficzny segment samochodów, jakim są samochody rekreacyjne, a.k.a. minivany. Będę również bardzo wdzięczny za udostępnianie tego materiału. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do następnego.
już wkrótce. Dosyć przyjemnie reaguje. Wrażenie jest takie, jakbyśmy jechali 240, 250.